Cześć, tu Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Nauka absolutnie nie znosi próżni. Nie dalej jak parę miesięcy temu nagrywałem odcinek o nazwie Kreatyna poza sportem. I w tym odcinku opisywałem różnego rodzaju pozasportowe zastosowania kreatyny. Była to na przykład leczenie depresji lekoopornej albo wsparcie w leczeniu depresji, wsparcie m.in. jeśli chodzi o leczenie chorób metabolicznych, obniżanie stanów zapalnych i tym podobne. Ale wspominałem właśnie w tym odcinku, że nie ma obecnie żadnych badań dotyczących zastosowania kreatyny w chorobie Alzheimera. Mieliśmy jakieś badania na modelach zwierzęcych, gdzie pokazywano, że jak najbardziej ma to sens. Wiadomo, że mechanistycznie jak najbardziej miało to sens, natomiast brakowało badań na ludziach. I bum, minęło parę miesięcy, mamy pierwsze pilotażowe badanie dotyczące zastosowania kreatyny u osób z Alzheimerem. I dokładnie o tym będzie ten krótki odcinek. Zanim przejdę do samego badania, które naprawdę omówię króciutko, oczywiście wspomnę, jakie dawki były dawane oraz jaka forma kreatyny. Warto wspomnieć, że jeśli oglądasz ten filmik, aby pomóc któremuś ze swoich bliskich, bo najczęściej właśnie takie osoby oglądają filmiki tego typu, to chciałbym przypomnieć, że jest nagrany bardzo długi odcinek Jak cofnąć chorobę Alzheimera, który nagrywałem parę miesięcy temu, gdzie opisywałem całe mnóstwo różnego rodzaju terapii, które działają naprawdę dużo lepiej niż szeroko zalecane leki. Polecam obejrzeć, polecam przeczytać badania, które tam cytowałem. Nie ma jednej terapii, która by działała dobrze, czyli innymi słowy tak zwana monoterapia, czyli jednofasadowa, jednowątkowa, działa z zasady kiepsko w porównaniu do wielofasadowych, wielowątkowych terapii. Trzeba pamiętać, że nawet jeśli kreatyna zostanie wprowadzona u takiej osoby, nie ograniczać się do tego, jest wiele bardzo naturalnych i bezpiecznych terapii, strategii, które można zastosować u takich osób. Warto przypomnieć, zanim przejdę dalej, że kreatyna jest szalenie bezpiecznym suplementem, jeśli chodzi o szeroko pojętą medycynę sportu, chociaż tutaj mówimy oczywiście o zastosowaniu pozasportowym, jest najlepiej przebadanym suplementem tego rodzaju. O bezpieczeństwie kreatyny był tutaj osobny odcinek, nie uszkadza nerek. Dlaczego potencjalnie kreatyna jest w stanie tak dobrze działać, tak jak wspominałem, między innymi w depresji? Tutaj mamy potencjalnie dobre zastosowanie, czy pozytywne, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera. Ponieważ kreatyna będzie w organizmie zamieniana w fosforokreatynę. Ta fosforokreatyna będzie tak naprawdę ruchomym magazynem energii. Kiedy mamy tą naszą walutę energetyczną w organizmie, cząsteczki energii ATP, czyli trifosforanadenozyny, kiedy one są zużywane, zamieniają się w difosforan adenozyny, czyli cząsteczki ADP. I te cząsteczki ADP mogą być recyklingowane z powrotem w cząsteczki ATP, których organizm zużywa całą tonę w ciągu doby właśnie przy pomocy fosforokreatyny. Fosforokreatyna jest w stanie oddać grupę fosforanową i zamienić cząsteczkę ADP w cząsteczkę ATP. Czyli spłycając to wszystko, bo oczywiście nie jest tak, że trzeba znać te szczegóły, kreatyna będzie zapewniać ciągłość energii. Jest poniekąd takim ruchomym, tak jak mówiłem, magazynem energii i tym samym będzie gwarantować, że podaż energetyczna w mózgu będzie relatywnie stabilna, a na pewno zdecydowanie stabilniejsza niż w przypadku braku suplementacji kreatyną. Dlaczego jest to takie ważne? Generalnie w różnego rodzaju zaburzeniach funkcjonowania mózgu, w tym przypadku mówimy oczywiście o Alzheimerze, chorobie neurodegeneracyjnej, ale również w przypadku depresji będziemy mieć bardzo często zaburzenia w produkcji czy podaży energii w mózgu. Praktycznie każda interwencja, która będzie nastawiona na poprawę produkcji energii, jest w stanie przynieść relatywnie dobry albo czasami fantastyczny wynik, czyli jeśli chodzi o poprawę zdolności kognitywnych, zdolności umysłowych takiej osoby. Bo mózg, trzeba przypominać cały czas, mimo że jest relatywnie nieduży, to będzie pochłaniać 20% całej energii, czy zużywać 20% całej energii, którą dostarczamy do ciała. I w chorobach neurodegeneracyjnych oczywiście jest bardzo często kłopot z różnego rodzaju procesami metabolicznymi, które w normalnych, fizjologicznych warunkach powinny dostarczać odpowiednią ilość energii. W Alzheimerze niestety nie działa to w ten sposób. Mamy zbyt mało cząsteczek ATP, żeby regulować m.in. neuroplastyczność. Na przykład pompy sodowo-potasowe, które będą odpowiedzialne za funkcjonowanie synaps, są bardzo ATP-żerne, czyli będą pożerać mnóstwo tych cząsteczek ATP. I w momencie, w którym jeszcze raz dostarczymy sobie kreatynę u takich osób, będziemy w stanie regulować m.in. pracę synaps. Całe szlaki sieci neuronalne będą w stanie być bardziej optymalizowane niż jeszcze raz w przypadku braku odpowiedniej podaży takiej kreatyny. Oczywiście warto podkreślić, że mówimy o osobach z chorobami neurodegeneracyjnymi czy z zaburzeniami produkcji energii w mózgu, co oczywiście absolutnie jest klasykiem w
każdej chorobie metabolicznej, insulinooporność, cukrzyca typu 2. Jest cały odcinek, gdzie pokazywałem, że w chorobach tego typu przy insulinooporności między innymi dochodzi do atrofii, do kurczenia się wielu obszarów mózgu i co jest najgorsze, najśmieszniejsze i najstraszniejsze, obszary te mózgu pokrywają się bardzo ładnie korelują z obszarami mózgu, które ulegają atrofii podczas choroby Alzheimera. Jest to kora śródwęchowa, między innymi to jest kora przedczołowa, to jest hipokamp. Samo badanie zostało opublikowane 19 maja tegoż to roku, czyli 2025. W badaniu wzięło udział 20 uczestników z chorobą Alzheimera i tym osobom przez 8 tygodni podawano 20 gramów monohydratu kreatyny. Większość osób na pewno, która z Was bierze kreatynę, jest przyzwyczajona, że te dawki zazwyczaj są mniejsze, 5-10 gramów. Wydaje mi się, że tutaj podano większą dawkę, żeby nie ryzykować tego, że mniejsza dawka może nie przyniesie rezultatu. Chciano zobaczyć, czy w ogóle kreatyna jest w stanie coś zmienić. Podejrzewam, że dlatego te dawki były z miejsca dużo większe. Badano stężenie kreatyny w surownicy wyjściowo, czyli jako linię bazową po 4 tygodniach i po 8 tygodniach. Badano stężenie kreatyny w mózgu wyjściowo i po 8 tygodniach sprawdzano, jaki jest compliance, czyli adherencja, czyli innymi słowy trzymanie się tego protokołu, czyli czy te osoby były rzeczywiście w stanie brać tą kreatynę każdego dnia przez okres 8 tygodni. Ostatnia rzecz, którą sprawdzano, to oczywiście zdolności kognitywne. Badano je wyjściowo i następnie po 8 tygodniach używając MMSE, bardzo popularnego badania, czyli Mini Mental State Examination i tak zwany NIH Toolbox, czyli NIH Toolbox. Znowu jeden z takich wielu, bo tych testów jest naprawdę wiele kognitywnych, które są używane przy chorobie Alzheimera. Wyniki były takie, że po 8 tygodniach i po 4 tygodniach wzrosło oczywiście stężenie kreatyny w surowicy. Po 8 tygodniach wzrosło stężenie kreatyny w mózgu o 11%. Jeśli chodzi o to, jak była adherencja, ile osób trzymało się tego protokołu, to 19 na 20 osób brało tą kreatynę codziennie, tylko jedna osoba odpadła z tego protokołu. Jeśli chodzi o zdolności kognitywne, bo tak naprawdę to jest najważniejszy taki punkt końcowy, który nas tu interesuje, ta wartość globalnych funkcji poznawczych wzrosła również funkcja tak zwanych płynnych funkcji kognitywnych. Jest to myślenie abstrakcyjne, radzenie sobie z nieznanymi sytuacjami, funkcjonowanie między innymi pamięci roboczej. Całe mnóstwo z tych rzeczy, które będą zależeć między innymi od hipokampa, od kory śródwęchowej, cała ta integracja kontekstowa, to jest upośledzona u osób z Alzheimerem. Innymi słowy, po 8 tygodniach było widać znaczącą poprawę u tych osób z Alzheimerem. Oczywiście naukowcy podkreślili, że jest to badanie pilotażowe, tak? Czyli innymi słowy badanie testowe, czy w ogóle kreatyna potencjalnie może mieć jakikolwiek pozytywny wpływ u takich osób. Stąd badano tylko i wyłącznie 20 osób. Potwierdzono to. Teraz następnym krokiem po badaniach pilotażowych zazwyczaj są dużo szersze badania. Znając popularność kreatyny, wydaje mi się, że takie badania, szczególnie po sukcesie tego badania pilotażowego, powinny pojawić się bardzo szybko. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Wiele osób po tym ostatnim odcinku o Alzheimerze prosiło mnie o jakąś kontynuację, żeby coś jeszcze dodać do tych terapii, więc zgodnie z tą prośbą oto ten odcinek. Dajcie mi oczywiście znać, jakie są Wasze doświadczenia z kreatyną, czy na przykład zauważyliście u siebie poprawę tych zdolności kognitywnych i co sądzicie o przyszłości kreatyny, jeśli chodzi o leczenie, czy wsparcie leczenia choroby Alzheimera. Ja jak zawsze będę przynajmniej chwilę obecny w sekcji komentarzy, jeśli ktoś ma jakieś pytanka. Klasycznie polecam swoje produkty. Polecam kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, który pokazuje, jak skutecznie zapamiętywać, tworzyć głębokie zrozumienie informacji oraz wdrażać suche informacje w praktykę. Dla osób, które chcą mieć dobre oceny, maturzyści, studenci, osób, które nienawidzą pracy i chcą ją zmienić, osoby, które kochają swoją pracę, ale potrzebują zdać jakiś egzamin czy certyfikat, żeby dostać podwyżkę, albo takie osób jak ja, które chcą po prostu pamiętać jak najwięcej i rozumieć z tego, co się uczą, czy czego się uczą, co czytają. Idąc dalej, kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuje, jak opanować dowolny język obcy z dowolnej rodziny języków samodzielnie, bez potrzeby płacenia dodatkowo za korepetytorów, podręczniki, aplikacje, szkoły językowe i tym podobne. Patronat oczywiście. Jeśli podobały Ci się informacje, które podałem w tym filmiku, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Opcja ta dostępna jest dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i można właśnie ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad chyba już 170 poprzednich
odcinków. Również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania prywatnie oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia. Wrzucę na ekran, jak to wygląda. I na koniec kursu o 1 włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować telogenowe wypadanie włosów, nie powstrzymywać. Jest to przypadek, kiedy komuś leci mnóstwo włosów każdego dnia, 100, 200, czasami nawet 300 oraz jak walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mnie spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Pod piosenkami bonusowa ciekawostka dotycząca odcinka, pod bonusową ciekawostką literatura naukowa, na którą powoływałem się w tym odcinku. Z kolei w opisie znajdziesz link do mojego newslettera, klikając go wyskakuje okienko, można prowadzić swój adres mailowy i tam wysyłam artykuły na tematy związane z drugą częścią mojej działalności, czyli właśnie poprawa pamięci, poprawa produktywności, nauka języków obcych itd. itp. Również w opisie będą linki do różnego rodzaju produktów, które polecam, oczywiście kursów i patronatu między innymi oraz kontakt do mnie, jeśli ktoś go potrzebuje. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym i wszystkiego dobrego oczywiście dla Ciebie i Twoich bliskich.